Chcemy, aby nasza nowa płyta Atlantite, nad którą właśnie pracujemy, miała absolutnie topowe brzmienie. Czy łatwo się zbliżyć w tej materii do naszych ulubionych referencji Decode, Tinashe, Chrisa Browna, Drake'a, Hair? Czy wykastrowane z dołu i z góry pasma kartonowo brzmiące auratony pomagają w miksie Anno Domini 2023? Dzisiaj wszystko o monitoringu w naszym studio. Hej, Fabian z tej strony, Superluminal. Inżynieria miksu to temat niezwykle skomplikowany. Zawiera w sobie multum różnych elementów, jak elementy inżynieryjne, elementy techniczne, psychologia, psychoakustyka, nawet elementy społeczne, artystyczne, wyczucie smaku, stylu itd. To jest olbrzymi, wielki temat. To też jest moje osobiste nemesis i challenge w jednym, ponieważ czuję się trochę bardziej jako twórca, jako artysta, jako kompozytor niż jako technik. Ale z drugiej strony ten element techniczny i inżynieryjny bardzo mi się podoba, bardzo mi jara i też czuję, że aktualnie moje miksy są naprawdę na wysokim poziomie. To w ogóle jest taka trochę droga przez poznanie, droga przez zyskiwanie świadomości, zdobywanie doświadczenia, odnajdywanie problemów oraz tworzenie solucji na nie. Też myślę, że nie każdy powinien być inżynierem dźwięku, tym bardziej jeśli jest sam artystą, ponieważ traci odrobinę obiektywizmu. Mam też kilka luźnych, ale myślę, że dosyć istotnych obserwacji na ten temat, ponieważ one niosą ze sobą pewne konsekwencje. Uważam, że mój zmysł słuchu jest na technicznie bardzo dobrym poziomie. Mimo braku umiejętności dogadania się z ludźmi w zgiełku, w hałasie. Słyszę sygnały techniczne powyżej 18 kHz. Problem jest w tym, co z takimi informacjami sonicznymi, dźwiękowymi później zrobić. I teraz tak, ja mam osobiście z tym problem. Mam często, nazywam to migotaniem myśli, to jest takie uczucie, że próbuję przechwycić bardzo dużo, zbyt wiele często informacji w jednym momencie, w jednej sekundzie i tak naprawdę nie potrafię się skupić na niczym. To jest bardzo dobre w abstrakcyjnych rozmówkach filozoficznych, w burzy mózgów i tak dalej, natomiast niezbyt dobre w przypadku pracy z dźwiękiem. Absolutnie się gubię, tracę poczucie szerokiego obrazka, trudno mi podejmować ważne decyzje dla miksu. Druga sprawa to jest fakt, że statystycznie dzisiaj ludzie słuchają konsumencko na sprzęcie dużo gorszej jakości niż kiedykolwiek wcześniej. Zawsze było tak, że mieliśmy jakieś systemy audio, większe bądź mniejsze w domach. Dzisiaj wystarcza nam często odsłuch z telefonu komórkowego bądź głośnika Bluetooth. I teraz tak, to wszystko bardzo komplikuje życie, pracę inżyniera miksu, ponieważ taki inżynier miksu musi sprawić, aby dany utwór był kompatybilny na systemach każdej jakości, również tych najgorszej, czyli na przykład na telefonie komórkowym. Trzecia sprawa to jest nie tylko moje podejście, opinia o tym, że najważniejszym elementem każdego utworu jest jego średnica. To średnica sprawia, że dany utwór jest głośny, czy nie jest głośny, czy ma translację na inne systemy. To jest fundament, to są wokale, to są najważniejsze instrumenty, które właśnie znajdują się w paśmie średnicy. Aktualnie nasz system monitoringowy na nową płytę to APS Classic 2020, aktywny Auraton C5A, kontroler do monitorów Behringer Studio M oraz słuchawki Sony 7506. APS Classic 2020 to prawdopodobnie jedne z najlepszych monitorów w swojej strefie cenowej. Prawdopodobnie mogłyby też konkurować z konstrukcjami od nich droższymi.
Są neutralne i naturalne w całym paśmie. W ogóle ta charakterystyka częstotliwości jest superliniowa, wyrównana. Bas jest sprężysty, bardzo punktowy, techniczny. Prawdopodobnie za sprawą portów Bass Reflex specjalnie ukształtowanych, które powodują, że ten charakter basu jest bliższy konstrukcjom zamkniętym niż otwartym. Basu nie ma okropnie dużo, nie ma go dużo, nie jest mięsisty, natomiast jest właśnie bardzo techniczny, precyzyjny, namacalny, witalny. Odpowiedź z dołu jest fascynująca. Naprawdę one są bardzo szybkie, bardzo sprawne. Łatwo można przeczytać wszystkie informacje dźwiękowe z dołu pasma. Podobnie jest ze średnicą i z górą. Tutaj wszystko się zgadza. Stereofonia, brak problemów fazowych, to wszystko jest super wyrównane. Przestrzeń, jaką budują w pomieszczeniu, jest naprawdę wysokiej jakości. Tylko mam tutaj pewien problem. Jak już wcześniej powiedziałem, ta średnica, która jest najważniejszym elementem w miksie, i tutaj w przypadku APS-ów punkt podziału między wooferem a tweeterem jest na wysokości 3,2 kHz. To jest mniej więcej wtedy, kiedy kończy się ta średnica i zaczyna górka tak naprawdę. I wydaje mi się, że w konstrukcjach właśnie dwudrożnych, gdzie woofer musi wysilać się na dole pasma, na tym najniższym, na tych najniższych elementach pracy z dźwiękiem i jeszcze ma do tego do wygenerowania całą średnicę, to gdzieś tutaj musi być zachowany jakiś kompromis i wydaje mi się, że wolałbym mieć tą średnicę trochę w innym charakterze. Oczywiście nie jest to zła średnica, uważam, że jest bardzo dobra, natomiast jej charakter nie do końca mi leży. Prawdopodobnie właśnie z tego również powodu takim standardem w studiach projektowych, w reżyserkach zza oceanu, takim standardem właśnie monitorowym są kolumny ATC STM25. Jest jeden z najbardziej popularnych produktów tam, z racji właśnie tej niesamowitej, legendarnej średnicy, którą generuje głośnik średniotonowy firmy ATC. Również na ATC, tylko na modelu STM45 pracuje mój ulubiony inżynier miksu Jason Joshua. Jako uzupełnienie APS-ów mam aktywne Auratony C5A. Według mojej wiedzy ta konstrukcja nie ma zbyt wiele wspólnego z tą legendarną marką, a przypomina bardzo mocno nieprodukowane już Grotboxy od Behringera. Ale trudno, niech będzie to Behringer. Para kosztuje mniej niż 1000 zł, w związku z tym mało ryzykujemy, a wcześniej sam zrobiłem bardzo obszerny research na temat w ogóle przydatności Grotboxów do produkcji muzyki, współczesnej muzyki i zdecydowałem się na ich zakup. Wszystkie Grotboxy są zbudowane według podobnej idei. Niezależnie czy jest to ten Auraton C5A aktywny, czy jest to pasywny, oryginalny Auraton, czy jest to Avanton, czy jest to Revton, czy Fostex, czy Behringer. One wszystkie składają się generalnie z tych samych elementów. Mamy tutaj jeden szerokopasmowy głośnik zamknięty szczelnie w obudowie. Nie ma dołu, nie ma góry, jest sama średnica. Z racji tego, że głośnik nie gra dołem pasma, ponieważ nie gra, to jego główna energia skupia się tylko i wyłącznie na średnicy. Ale nie dajcie się nabrać na bardzo popularną poradę internetową, gdzie symulujemy brzmienie Grotboxa w DAW-ie, ustawiając equalizer i obcinając szczyty pasma, bo tak naprawdę to nie tylko o to chodzi. Nie chodzi o tą charakterystykę częstotliwościową, ale generalnie o charakter tej bardzo szybkiej kartonowej membrany zamkniętej szczelnie w bezportowej obudowie. Ta błyskawiczna reakcja na transient, to przedstawienie właśnie tej szybkości, pomocne właśnie w ustawianiu kompresji, w ogóle dynamiki, czy też sprawdzaniu, czy faktycznie poszczególne elementy miksu nam się przebijają. To jest, bez tej świadomości w ogóle nie jesteśmy w stanie zbudować współcześnie brzmiącego, dobrego, głośnego miksu. Tak, dla mnie Auratony są świetne, bardzo dużo z nich korzystam bardzo często i też dzięki nim bardzo dużo się nauczyłem. Ich reakcja na transient jest zdumiewająca i właśnie te elementy, o których wcześniej nie miałem pojęcia, bo ich nie słyszałem tak dobrze jak słuchając Auratonów, powodują to, że dany mix ma trochę inny charakter, vibe i ma inny punch, też ma inną głośność. To jest właśnie rewelacja i super zaleta Auratonów. Jestem w stanie powiedzieć, że jestem w stanie tylko
przy pomocy Auratonów zrobić kompletny miks i on będzie całkiem niezły. Wiadomo, że do zaopiekowania będą skraje pasm góra i dół, ponieważ no, te głośniki nie grają tymi pasmami. Również scena dźwiękowa, przestrzeń, pogłosy, tutaj też tych elementów za bardzo nie opracujemy na Auratonach. Natomiast dwie rzeczy w jednej, czyli takie spojrzenie z bardzo szerokiej perspektywy na miks oraz głównie spojrzenie właśnie na średnicę, czyli najważniejszy element w miksie. Dla mnie Auratony to przede wszystkim łatwość dbania o porządek w miksie, o porządek w średnicy, o stosunek, o poziomy, o ogólny charakter danego utworu. To też łatwość dbania z szerokiej perspektywy o najważniejsze elementy w miksie, takie jak wokal, jego wolumen, jego relacja z innymi instrumentami w miksie. Czy werbel lub też klap, jak one się bardzo wybijają, czy mają odpowiedni punch, charakter, transient, czy nie zasłaniają, nie kolidują z wokalem. Podobnie jest ze stopą, mimo tego, że Auratony nie grają w dole pasma, to jednak bardzo łatwo można wychwycić charakter stopy, czy jest jej za dużo, czy za mało, oraz czy wystarczająco się przebija w miksie. To również nieoceniona pomoc we wszystkich elementach związanych z kompresją, z ustawieniami kompresorów, limiterów, z poziomami kompresji równoległej. To również pomoc w odnajdywaniu glitchy, przesterów, przekompresowań, błędów limiterów itd. Dla mnie Auratony jako pomoc do pracy nad miksem są nieocenione, ale mam świadomość, że nie dla każdego. Każdy powinien sobie wyrobić własne zdanie, a jak sprawdzicie temat przydatności grotboxów do produkcji współczesnej muzyki, te zdania będą super podzielone. Ale na przykład Derek Ali, który współpracował z Kendrickiem Lamarem, on twierdzi, że 80% czasu miksowania spędza właśnie słuchając jednej sztuki Auratona. Prawdopodobnie moje główne odsłuchy wymienię na inne, ale te małe Auratony zostaną tutaj w studio na dłużej. Nie odmówię sobie możliwości zmiany perspektywy dźwiękowej za pomocą jednego przycisku. A propos kontrolowania monitorów przyciskami, w naszym studio używamy kontrolera monitorów Behringer Studio M. Jest to bardzo prosta, pasywna konstrukcja, ale posiadająca absolutnie wszystko, czego na tu i teraz potrzebujemy. Słuchawek do pracy nad miksem nie używam w ogóle. Nie umiem miksować na słuchawkach, nie umiem zweryfikować proporcji, nie umiem korekcji, nie umiem kompresji, nie umiem podjąć absolutnie żadnej decyzji na słuchawkach. To nie jest narzędzie dla mnie, nie umiem. Nie używam. Ale używam do trackingu śladów, do nagrywania wokali, do sprawdzania artefaktów, błędów, trzasków itd. To są już dosyć legendarne Sony 7506. Wybrałem je oprócz tego, że są całkiem niezłe i grają całkiem fajnie, mają charakterystyczne podbicie w rejonie 3-4 kHz. To jest taka sfera, taki obszar częstotliwości, na które ludzkie ucho jest bardzo wyczulone i dzięki nim one mi pomagają zweryfikować, czy w tym rejonie nie ma jakichś niepożądanych rzeczy. Podobno Andrew Sheps na tych właśnie słuchawkach produkował, miksował całe albumy.